Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o Legii Cudzoziemskiej, słynnej francuskiej formacji zbrojnej, w której Polacy zawsze należeli do najliczniej reprezentowanych narodowości. Dowiecie się, co było tego powodem, że tak licznie do niej wstępowali. Poznacie również ich losy. To historia, w której romantyzm zawsze przeplatał się z brutalnością życia najemników. Tę historię warto poznać, bo jest niezmiernie ciekawa. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. A złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także pan Patryk Krupiński z Luksemburga. Legia Cudzoziemska to formacja, w której zawsze służyli Polacy. Trafiali do niej bardzo często, gdy z powodów politycznych musieli opuścić swój kraj. Bywało nawet tak, że było ich najwięcej wśród wszystkich narodowości, jakie służyły w Legii Cudzoziemskiej. Niektórzy z nich dosłużyli się stopni oficerskich i wielu orderów, ale tylko jeden z nich zyskał szczególne uznanie. Les yeux clairs, visage bien rasé, vous êtes propre, impeccable, comme tous les légionnaires. Donc c'est pour la dernière fois. Wojciech Ordon, który przez prawie 20 lat służył w Legii Cudzoziemskiej, znalazł się na jej plakacie werbunkowym. Postawny mężczyzna w nienagannie wyprasowanym mundurze, z kepi na głowie, widniejący na tym plakacie, przez kilkanaście lat zachęcał potencjalnych kandydatów do służby w Legii Cudzoziemskiej. Ordon w czasie swojej służby w Legii brał udział w wielu afrykańskich misjach, między innymi w Dżibuti i Ugandzie. Gdy zdobył bojowe doświadczenie, zajął się szkoleniem jej żołnierzy. Można więc powiedzieć, że Ordon decydował o jakości wyszkolenia żołnierzy Legii Cudzoziemskiej, które jak zawsze było bardzo wysokie. Dzisiaj Ordon jest już poza Legią, ale nadal czuje się legionistą. Odcisnęła ona zbyt silne piętno na jego życiu. Legię Cudzoziemską w marcu 1831 roku powołał do życia swoim ordonansem król Ludwik Filip. Francuski monarcha, wydając go, chciał wesprzeć francuską armię, która podbijała wtedy kolejne rejony Afryki. Ale chciał również pozbyć się nader licznie obecnych we Francji uchodźców politycznych. Polaków było wśród nich wtedy najwięcej. Głównie dlatego, że obawiając się carskich represji po upadku powstania listopadowego, emigrowali do Francji, która jawiła im się jako przyjazne dla Polaków państwo. Powołana przez Ludwika Filipa formacja miała składać się z cudzoziemskich najemników. Tylko jej kadrę oficerską mieli stanowić rdzenni Francuzi. Początkowo żołnierzy Legii Cudzoziemskiej grupowano w odrębnych batalionach narodowych, zorganizowanych na wzór francuskiej piechoty liniowej, czyli w 8 kompanii liczących po 112 żołnierzy. Każdy ochotnik wstępujący do Legii musiał mieć skończone 18 lat, mierzyć co najmniej 155 cm wzrostu i cieszyć się dobrym zdrowiem i charakterem. W tym ostatnim aspekcie musiał legitymować się potwierdzonym świadectwem moralności. Spełniając te wymogi, podpisywał kontrakt na okres od 3 do 5 lat. Wiedział, że będzie służył we francuskich koloniach. Ordonans króla Ludwika Filipa mówił bowiem jasno, że Legia może zostać użyta tylko poza kontynentem europejskim. Potem ten i wiele innych zapisów regulujących status Legii Cudzoziemskiej uległo zmianie.
Zanim jednak do tego doszło, umacniała ona francuskie panowanie w Afryce Północnej, walcząc między innymi z notorycznie buntującymi się algierskimi plemionami. To właśnie wtedy zdobyła twierdzę Sidi Bel Abbes, gdzie powstały pierwsze jej koszary. Wtedy też wykształcił się ostateczny model jej munduru ze słynnym białym kepi na głowie oraz jej etos. Zawołania Legia naszą ojczyzną i Maszeruj albo zgiń były najważniejszymi elementami tego etosu. Ale Legia Cudzoziemska w swoim pierwszym okresie walczyła nie tylko w Afryce Północnej. W 1835 roku król Ludwik Filip postanowił wysłać jej żołnierzy do Hiszpanii, gdzie trwała wojna o koronę. Za sumę prawie 8000 franków odstąpił więc większość oddziałów Legii Cudzoziemskiej hiszpańskiej regentce Marii Krystynie, która walczyła o tron z Don Carlosem, bratem księżnej Izabeli, nad którą sprawowała swoją regencję. Wśród oddziałów Legii walczących po stronie hiszpańskiej regentki był pułk polskich lansjerów pod dowództwem podpułkownika Henryka Krajewskiego. Zasłynęli oni z 2 zwycięskich bitew nad wojskami Don Carlosa. Pierwsza z nich miała miejsce pod Tirapegui, a druga w wąwozie Zubiri. Tyle tylko, że w dalszych walkach oddziały Legii Cudzoziemskiej zaczęły ponosić coraz większe porażki, w rezultacie których przestały istnieć. Francuski król powołał więc do życia nową Legię Cudzoziemską, w której również znalazło się wielu Polaków. Byli wśród nich fizylierzy Jan Staniewicz i Aleksander Matusiewicz. Tyle tylko, że po wybuchu Wiosny Ludów obaj opuścili jej szeregi. Legia Cudzoziemska, a wraz z nią służący w niej Polacy, wzięli również udział w wojnie krymskiej, jaka miała miejsce w latach 1855–1856, włoskiej wojnie wyzwoleńczej i meksykańskiej wojnie cesarza Napoleona III, jaka miała miejsce w latach 1861–1867. W czasie tej ostatniej doszło do najsłynniejszej bitwy legionistów. 30 kwietnia 1863 roku 62 jej żołnierzy pod dowództwem jednorękiego kapitana Jean d'Anjou stawiło opór prawie 2000 siłom Meksykanów. Tę bitwę przeżyło jedynie 4 legionistów. Wśród poległych znaleźli się Polacy, sierżant Morzycki oraz szeregowcy Bogucki i Górski. To właśnie na pamiątkę tej bitwy ustanowiono najważniejsze święto Legii Cudzoziemskiej, które zawsze obchodzone jest 30 kwietnia. Gdy w styczniu 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe, wielu polskich legionistów pospieszyło mu z pomocą. Jednym z nich był Edmund Callier, późniejszy naczelnik sił powstańczych na Mazowszu. W powstańczych walkach udział wzięli także legioniści Aleksander Matuszewicz oraz Jan Staniewicz. Po upadku powstania styczniowego wielu Polaków, uciekając przed carskim zesłaniem, zaciągnęło się do Legii. Jednym z nich był Paweł Gąsowski, który został wysłany do Meksyku, gdzie za swoją służbę otrzymał honorowy medal. Pod koniec XIX wieku oddziały Legii trafiły również do Indochin. Także i tam służyli w nich Polacy. Jednym z nich był Władysław Jagniątkowski, który dosłużył się stopnia kapitana. Zanim znalazł się w Legii, był żołnierzem carskiej armii. Gdy wyjechał do Paryża, wstąpił do Legii. Po misji w Indochinach Jagniątkowski służył następnie w Senegalu, Dahomeju i na Madagaskarze. Za swoje zasługi otrzymał Legię Honorową, najwyższe francuskie odznaczenie wojskowe. Po zakończeniu służby wrócił do kraju i zamieszkał w Krakowie.
Ale gdy wybuchła I wojna światowa, ponownie udał się do Francji. Tam pomagał generałowi Hallerowi w zorganizowaniu Błękitnej Armii, z którą w 1919 roku przybył do Polski. Potem już jako dowódca 43. Pułku Strzelców Kresowych walczył z Ukraińcami. W II Rzeczpospolitej był szefem saperów Okręgu Warszawskiego oraz wykładał w warszawskiej szkole podchorążych inżynierów. Jagniątkowski pozostawił po sobie niezwykle ciekawe wspomnienia. Zmarł w styczniu 1930 roku. Ale znacznie większą karierę w II Rzeczpospolitej od Jagniątkowskiego zrobił Wacław Kostek-Biernacki. Przed wybuchem I wojny światowej Kostek-Biernacki był działaczem PPS-u. Zagrożony aresztowaniem przez carskie władze uciekł do Francji i tam zaciągnął się do Legii. Walczył w Algierii, gdzie trwało kolejne zbrojne powstanie. Ale w 1914 roku zdezerterował z Legii i zaciągnął się do I Brygady Legionu, w której został szefem żandarmerii. Po wojnie znalazł się w najbliższym otoczeniu Piłsudskiego. Jako wojewoda poleski zorganizował, a potem nadzorował Berezę Kartuską, obóz dla wrogów politycznych sanacji. Zyskał wtedy wyjątkowo złą sławę. Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku nie zahamowało jednak napływu polskich ochotników do Legii Cudzoziemskiej. Zmieniły się tylko tego powody, już nie polityczne, a czysto ekonomiczne. W okresie międzywojennym przez szeregi Legii Cudzoziemskiej przewinęło się niemal 3000 Polaków. W większości pełnili oni służbę w jej afrykańskich oddziałach, głównie w Maroku. Nina Fuchsowa, tamtejsza działaczka polonijna, przy pomocy polskiego konsulatu w Marsylii zorganizowała nawet dla nich specjalną świetlicę w jednym z tamtejszych garnizonów. Gdy wybuchła II wojna światowa, wielu polskich legionistów zaciągnęło się do polskich sił zbrojnych na zachodzie. Najwięcej z nich trafiło do samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Walczyła ona między innymi pod Tobrukiem. Ale nie wszyscy Polacy wraz z wybuchem wojny porzucili Legię. Ci, którzy w niej pozostali, znaleźli się w jej 13. Półbrygadzie, która w lecie 1942 roku zatrzymała generała Romla pod Bir Hakaim na pustyni libijskiej. Tam też polscy legioniści spotkali się z żołnierzami Karpackiej Brygady. Wraz z końcem II wojny światowej zaczął się nowy rozdział w historii Legii Cudzoziemskiej, o wiele bardziej burzliwy. Jej punkty werbunkowe oblegane były wówczas przez tysiące ochotników z całej Europy, nie mających pomysłu na swoje dalsze życie. Byli wśród nich esesmani, banderowcy, własowcy i ustasze. Ale byli wśród nich także Polacy, zazwyczaj ci, którzy obawiali się powrotu do komunistycznej Polski. Sporą ich grupę stanowili żołnierze generała Władysława Andersa i byli członkowie Armii Krajowej. I Francuzi chętnie ich przyjmowali, ponieważ zamierzali odbudować swoje kolonialne imperium. Jednym z polskich ochotników, który trafił wtedy do Legii, był Zygmunt Jadczak, były żołnierz Kedywu i powstaniec warszawski. Wysłano go do Indochin, gdzie spotkał kilku innych Polaków. Jadczaka ominęła jednak klęska pod Dien Bien Phu, która była dla legionistów przysłowiową rzeźnią, ponieważ zginęło ich tam prawie 2000. Ale w Indochinach były też przypadki dezercji polskich legionistów. Jednym z nich był Stefan Kubiak, który zanim trafił do Legii Cudzoziemskiej, zdezerterował z Ludowego Wojska Polskiego.
Kubiak wstąpił później do wojska komunistycznego Wietnamu Północnego. W czasie bitwy pod Dien Bien Phu, przebrany w mundur francuskiego spadochroniarza, przedostał się do jednego z francuskich fortów i otworzył jego bramę przed szturmującymi go Wietnamczykami. Za ten wyczyn dostał order od samego Ho Chi Minha. Kubiak ożenił się potem z Wietnamką i pozostał w Wietnamie. Gdy w 1963 roku zmarł, jego żona i dzieci przyjechały do Polski i zamieszkały w Łodzi. Ale wojna w Indochinach była początkiem końca francuskiego imperium, co odcisnęło również swoje piętno na dalszych losach Legii Cudzoziemskiej. Jej oddziały musiały opuścić Afrykę Północną. Nie oznaczało to jednak tego, że Legia przestała się w ogóle nią interesować. Do Legii nadal napływało wielu ochotników, chcących służyć w jej szeregach. Byli wśród nich także Polacy. Najliczniejszą ich grupę stanowili polityczni emigranci doby stanu wojennego. W 1987 roku służyło ich we francuskiej formacji aż 67. Dzisiaj oddziały Legii Cudzoziemskiej są częścią francuskich sił szybkiego reagowania i biorą udział w wielu misjach stabilizacyjnych i wojskowych na całym świecie. Były między innymi w Czadzie, Syrii i Afganistanie. I jak zawsze byli w nich Polacy. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago i pan Patryk Krupiński z Luksemburga, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Wojciech Trojan, Bartosz Filip Cichy, Antoni Łosieczka, Mateusz Jaworowski oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty, klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat, klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.